Cześć, tu Ola i jak zawsze oglądacie kanał Polegi Travels. Niestety lockdown w Grecji trwa i nie zapowiada się na to, żeby się w ogóle skończył, więc mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek nagrywany z kanapy w salonie. A dzisiaj odcinek jest o Was i o rzeczach, których nauczyłam się dzięki Wam. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Od początku tego kanału, a ten kanał istnieje już 2 lata, bo w grudniu 2018 roku wymyśliłam, że chcę, żeby ten kanał powstał i że będę nagrywać filmy o Egipcie. I musiałam oczywiście zabrać do tego odpowiedni sprzęt, ale jak to się udało, no to pod koniec stycznia 2019 roku powstał pierwszy vlog. I od tego czasu było tutaj bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób oglądało filmy, bardzo dużo osób komentowało i naprawdę z tych wszystkich komentarzy można było wyczytać bardzo dużo ciekawostek. I dzisiaj o takich miłych ciekawostkach Wam opowiem, bo wiadomo, że były też niemiłe, ale generalnie no biorąc pod uwagę liczby, to tych miłych było naprawdę dużo więcej. I czasami to były takie rzeczy dla mnie niespodziewane, o których ja bym w życiu nie pomyślała, gdybyście Wy mi o tym nie dali znać. Po pierwsze, pierwsza rzecz, której się dowiedziałam w ogóle od Was, to było to, że ja wyglądam jak Egipcjanka. I to nie jest tak, że to napisała jedna osoba, bo to napisało naprawdę kilkanaście osób pod różnymi filmami. I to jest dla mnie tym bardziej zaskakujące, że będąc w Egipcie, nigdy w życiu nikt nie pomyliłby mnie z Egipcjanką, bo tam dla Egipcjan od razu widać, że jestem cudzoziemką, z kilometra dosłownie, dlatego że po prostu mam bardzo jasną skórę i na dodatek jasne oczy, więc to od razu widać, że nie jestem stamtąd. Ale naprawdę to jest niesamowite, jak w różny sposób odbieramy wygląd ludzi, których widzimy tylko w internecie, których nie widzimy na żywo. Na dodatek, jak zupełnie inaczej odbieramy wygląd różnych grup etnicznych. Mam wrażenie, że trochę przez to właśnie, że nagrywałam te filmy o Egipcie, to też zaczęłam Wam się po prostu z Egiptem kojarzyć i dlatego też wiele osób miało takie wrażenie, że po prostu wyglądam jak Egipcjanka. To jest dla mnie naprawdę bardzo zabawne, bo w Egipcie nikt by tak nie pomyślał. Nawet oczywiście nikt by tak nie pomyślał, jakbym się odezwała i zaczęła mówić po arabsku, bo to od razu słychać, że mam obcy akcent, ale nawet nie musiałabym się, słuchajcie, odzywać, bo już po wyglądzie widać, że no, nie mam nic z Egiptem wspólnego. Być może tylko ciemne włosy, ale mam jasne oczy i to mnie zdradza, że no bardzo trudno byłoby mi być Egipcjanką. Ale naprawdę jest to ciekawe, bo tak jak mówię, bardzo dużo osób o tym wspomniało. To nie była jedna opinia. Zazwyczaj pod co drugim filmem pojawia się taki komentarz, że wyglądam jak Egipcjanka. A czasem się w ogóle zdarza tak, że ludzie nawet nie mówią, że wyglądam jak Egipcjanka, tylko od razu pytają, jak długo mieszkam w Polsce, bo wyglądam jak Arabka. Albo, i z tym jest związana druga rzecz, pytają właśnie, jak długo mieszkam w Polsce i jak długo uczyłam się języka polskiego, dlatego że mój akcent brzmi obco. Mój akcent w języku polskim po prostu brzmi im dziwnie, brzmi obco. I to już mnie mega rozbawiło, naprawdę, dlatego że, słuchajcie, urodziłam się w Warszawie. Moi rodzice są Polakami, moi wszyscy dziadkowie są Polakami, więc nie było tak, że miałam wpływ jakiegoś innego języka. Kolejna rzecz też jest związana z wyglądem, bo dopiero od Was z komentarzy dowiedziałam się o tym, że jesteśmy z Mohamedem do siebie podobni. I to jest coś, czego nigdy nie usłyszałam od ludzi, którzy widzieli nas na żywo, którzy nas znają na co dzień. I nawet jak zobaczyłam te komentarze, że jesteśmy do siebie podobni, to zapytałam losowych kilku osób wśród znajomych,
czy my z Mohamedem naprawdę jesteśmy do siebie podobni? I oni wszyscy zaczynali się wtedy śmiać, bo powiedzieli, że oczywiście, że nie, że wyglądem w ogóle siebie nie przypominamy. Czyli potwierdzili to, co ja zawsze myślałam na ten temat, bo wydaje mi się, że jedyną cechę wspólną wyglądu mamy taką, że mamy obydwoje ciemne włosy i jesteśmy prawie tego samego wzrostu. A poza tym, jeśli chodzi o wygląd, to naprawdę niewiele nas łączy. I to jest znowu ciekawe, jak zupełnie inaczej osoby, które widzą nas w internecie, odbierają to, jak wyglądamy. Bo jestem przekonana, że gdybyście widzieli nas na żywo, to nie przyszłoby Wam do głowy to, że jesteśmy do siebie podobni, bo jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby ktoś, kto zna nas na żywo, właśnie powiedział, że wyglądamy podobnie. A jeżeli widzicie nas właśnie w internecie, we vlogach, niektórzy oglądają wszystkie, więc widzą nas co tydzień. No nie zawsze nagrywamy razem co tydzień, no ale powiedzmy co 2 tygodnie. Po prostu siedzimy blisko siebie, być może mamy bardzo podobny sposób mówienia, nie wiem jak to też odbieracie. I przez to też ludziom się wydaje, że jesteśmy do siebie podobni. No nie wiem. Być może też dlatego, że jakiś czas temu obydwoje ścięliśmy włosy i mieliśmy podobną długość włosów. Może to dlatego, ale powiem Wam, że bardzo ciekawe jest to wrażenie, że dla wielu osób, które nas oglądają, jesteśmy do siebie podobni pod względem wyglądu. Nigdy wcześniej bym o tym nie pomyślała. Nauczyłam się tego od Was. Czego jeszcze nauczyłam się od Was? Tego, że na początku, kiedy nagrywałam filmy, to wcale nagrywając nie patrzyłam w obiektyw, tylko w podgląd. I jak zaczęłam nagrywać, to w ogóle nie zwracałam na takie rzeczy uwagi i nie miałam w ogóle pojęcia, że to widać później oglądając i że ludzie na to zwrócą uwagę. I po prostu robiłam tak, jak było mi wygodniej. Aż w pewnym momencie jedna osoba napisała komentarz i to był bardzo miły komentarz na zasadzie pytania, dlaczego jak nagrywasz, to patrzysz w podgląd, a nie w obiektyw. No i ja przeczytałam ten komentarz, zastanowiłam się nad tym i później zdałam sobie sprawę, że no faktycznie patrzę w podgląd, a nie w obiektyw. I to robi być może różnicę. Wpatrzyłam się w kilka filmów, które nagrałam i zobaczyłam, że faktycznie ta osoba ma rację, nie patrzę w obiektyw. Więc już od kolejnych filmów próbowałam patrzeć w obiektyw zamiast w podgląd, co jest dosyć trudne, dlatego że po prostu chciałam widzieć siebie, tak? Chciałam widzieć siebie, jak mówię i kontrolować to, co robi moje ciało, kiedy nagrywam. A okazało się po prostu, że wymaga to troszkę praktyki, ale można to opanować. I już w miarę swobodnie, po jakichś 2 tygodniach, 2 próbach, nagrywałam patrząc w obiektyw i te filmy stały się lepsze. W ogóle też bardzo dużo się nauczyłam, jeśli chodzi o nagrywanie. Nie tylko właśnie takich prostych rzeczy, o których nie myślimy, że trzeba patrzeć w obiektyw, ale też jeśli chodzi o samo ustawienie aparatu, o w ogóle sposób mówienia, dlatego że jeżeli nie jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, jeżeli czegoś nigdy w życiu nie robiliśmy, to nawet jeżeli to wydaje nam się proste, to kiedy zaczynamy to robić, okazuje się, że może być bardzo skomplikowane. I całkowicie rozumiem wszystkie osoby, które po raz pierwszy coś nagrywają i są bardzo zestresowane, bo wiem, jak to wygląda, bo wiem, że kiedy sama nagrywałam po raz pierwszy i zaczynałam mówić do aparatu, to byłam bardzo zestresowana. I teraz, kiedy patrzę na moje starsze filmy, szczególnie te pierwsze, to myślę sobie, że bardzo chciałabym je nagrać po raz kolejny, od nowa, bo już wiem, jak to zrobić lepiej. Ale szkoda mi je nagrywać od nowa, dlatego że tam jest dużo wiedzy, tam jest dużo Waszych pytań, komentarzy i też moich odpowiedzi, więc szkoda mi to po prostu stracić. Ale od tego czasu myślę, że jest duża zmiana, jeśli chodzi o jakość i nie tylko jakość samego nagrania czy też głosu, ale też po prostu jakość tego, jak ja jestem w stanie nagrywać. I w ogóle mnie to nie stresuje, w ogóle nie mam z tym problemu. Także to jest bardzo, bardzo duża zmiana i też dużo osób zwracało mi na tą uwagę i dawało mi znać, że na przykład mówię za szybko albo że mówię za wolno, bo bywało naprawdę różnie. I to też jest rzecz, której trzeba się nauczyć. Wydaje nam się to naprawdę proste,
ale spróbujcie kiedyś nagrać sami siebie, jak mówicie, i dajcie komuś do odsłuchania. Ta osoba będzie miała zupełnie inne wrażenie, jeśli chodzi o szybkość waszego głosu, niż wy. Bo mi się zawsze wydawało, że ja mówię normalnie, a dopiero wy daliście mi znać w komentarzach, że czasami mówię za szybko i że warto byłoby zwolnić, bo po prostu wtedy jest wam łatwiej słuchać i zdecydowanie lepiej wszystko rozumiecie. Gdybym nie zaczęła nagrywać filmów, to nigdy bym się tego nie nauczyła i nigdy bym nie zwróciła uwagi na takie rzeczy. I tak jak wam mówię, naprawdę rozumiem osoby, które po raz pierwszy coś nagrywają, nie tylko w telewizji, ale też samodzielnie w domu, bo w telewizji dochodzi dodatkowy stres, że mamy jeszcze osoby dookoła siebie, kilkanaście osób, które pracują nad tym nagraniem, a ja mam samą siebie przed kamerą i wierzcie mi, że nawet w taki sposób, będąc samemu w pomieszczeniu i nagrywając coś, jest to wciąż stresujące, dopóki się do tego nie przyzwyczaimy i nie stanie się to dla nas normalne. Po 2 latach mogę powiedzieć, że się do tego przyzwyczaiłam. Przyzwyczaiłam się oczywiście już wcześniej, ale wiadomo, im więcej się ćwiczy takie rzeczy, tym większą ma się po prostu swobodę. Tak więc, gdybyście nie dali mi znać, że powinnam patrzeć w obiektyw, to nigdy bym nie zwróciła na to uwagi. Gdybyście kiedyś nie dali znać, że na przykład dźwięk jest dosyć słaby w nagraniu, to też bym nie zwróciła na to uwagi. Tego typu rzeczy warto poprawiać, bo po prostu jak już się raz je naprawi, to wszystkie nagrania są lepsze. A wiadomo, na tym korzystacie również wy, że jakość filmów jest lepsza. To chyba wszystko, co przyszło mi do głowy z takich ciekawych rzeczy, które pisaliście. Najciekawsze było to naprawdę, że ja wyglądam jak Egipcjanka i że z Mohamedem jesteśmy do siebie podobni. Tego się dowiedziałam po raz pierwszy od was, od moich widzów, więc jest to bardzo ciekawe, naprawdę. Dziękuję wam za te wszystkie komentarze. To tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Do zobaczenia.